Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i dzień dobry, mówię Wam dzisiaj z Ubud w Indonezji na wyspie Bali. Ubud znanego m.in. z ajurwedy, jogi. Ubad po indonezyjsku oznacza lekarstwo, zdrowie i pewnie stąd wzięła się ta nazwa. Ale Ubud znany jest również z przepięknego rzemiosła. Tutaj grupowali się wszyscy artyści, którzy kiedyś pracowali dla króla, dla dworu królewskiego. Dzisiaj to rzemiosło tutaj zostało i my nie ukrywamy, że również po to tutaj przyjechaliśmy i po to również, żeby posmakować dobrej indonezyjskiej kuchni. Zobaczcie z nami, co warto zobaczyć, posmakować w Ubud. Lecimy! Balijczycy 3 razy dziennie składają ofiarę bogom i demonom, a wszystko po to, żeby zachować równowagę między dobrem a złem. Ofiara dla Boga musi być piękna, ona jest podana w liściu z palmy. W środku są kwiaty, kadzidła, często też papierosy i tą ofiarę składa się powyżej nad ziemią, natomiast ofiara dla demonów jest już prostsza i składa się ją na ziemi. Balijczycy wychodzą z założenia, że demony są chciwe i zadowolą się czymkolwiek. Taka ciekawostka, kobiety w czasie miesiączki mają zakaz wstępu do świątyni, ponieważ uważane są za duchowo nieczyste. Balijczycy uważają, że osoby fizycznie i psychicznie chore mogą zaburzyć przepływ dobrej energii. Chociaż w Indonezji dominuje islam, to Bali w większości zamieszkują wyznawcy hinduizmu o lokalnej odmianie Agama Tirta, czyli religia świętej wody. Elementem niezbędnym rytuałów jest właśnie woda. Mniejsze i większe świątynie są dosłownie wszędzie. Są miejscem oddawania czci bogom, ale również wyjątkowymi perełkami architektonicznymi. Niech Was nie zdziwi ten symbol, ponieważ na Bali swastyka to jest symbol szczęścia i ochrony człowieka. 4 ramiona symbolizują wodę, 4 znane nam żywioły. Wodę, ogień, powietrze i ziemię. Religia wyznacza rytm życia Balijczyków. Podobnie jak pełnie i nowie księżyca, gdy odprawiane są specjalne rytuały, które pokażemy Wam w kolejnym odcinku podróży po Bali. Ubud słynie ze znakomitej jakości rzemiosła, wręcz artyzmu. Wielu z tych rzemieślników pracowało niegdyś dla króla. Mimo tego, że to rzemiosło troszkę w tej chwili cierpi, to jednak w Ubud tego nie czuć, a jednym z ciekawych miejsc, które warto tutaj zobaczyć, jest Art Market, Art Gallery. To miejsce, taki duży budynek w centrum Ubud, który warto odwiedzić i zobaczyć, bo można sobie coś naprawdę dobrego, ładnego i oryginalnego przywieźć do domu. Po chwili spaceru doszliśmy do wniosku, że w tej galerii prawdziwe balijskie rękodzieło przemieszane jest z chińszczyzną, w której nie gustujemy, więc poszliśmy dalej na poszukiwania. Przeszliśmy kawałek i powiem Wam, że ten taki market, Art Gallery, która jest w centrum Pałacu Królewskiego, to jest jedno, ale zdecydowanie skręćcie obok Pałacu Królewskiego w tę uliczkę, pójdźcie dalej i tutaj dopiero zobaczycie prawdziwe rękodzieło prawdziwych artystów. Rzemiosło, takie klasyczne balijskie rzemiosło, bardzo ładne, bardzo fajne rzeczy. I myślę, że tutaj, jeżeli ktoś szuka czegoś ładnego, co sobie przywieźć, to tutaj można znaleźć. Ja tutaj patrzyłem już parę ładnych rzeczy, więc pewnie coś do walizki wpakujemy. Nie wiem, czy to przypadek, czy tak trafiliśmy, ale jestem trochę zaskoczony. Pozytywnie oczywiście, że tutaj na tym Art Markecie nie ma tłumu. Nie ma takiego tłoku, że trzeba się przeciskać, jak wspominamy na przykład z Wietnamu, gdzie we wszystkich uliczkach, gdzie było cokolwiek do sprzedania, to po prostu ludzie ocierali się o siebie non-stop. A tutaj luz. Zobaczcie tu za mną. Prawie pusta ulica. I właśnie w te uliczki warto się zapuścić, bo tutaj można znaleźć mnóstwo pięknych rzeźb, metaloplastyki, ciekawych obrazów i sprzedawców sarongów, które można znaleźć na każdym kroku. Wykonywane są z wiskozy, świetnej lokalnej odmiany bawełny lub jedwabiu i w zależności od rodzaju materiału oraz jakości wykonania bardzo różnie kosztują. Najpiękniejsze są zdobione metodą batiku i mogą kosztować do 1 000 000 rupii indonezyjskich, w przeliczeniu 265 zł.
Wiecie, że my jakoś specjalnie muzealni nie jesteśmy, ale w Ubud jest jedno takie miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. Muzeum Puri Lukisan, Muzeum Sztuki Balijskiej. Warto je odwiedzić po to, żeby zobaczyć, jak zmieniały się balijskie style i żeby później mieć świadomość, odwiedzając, jeżdżąc po Bali, tej sztuki, którą tutaj można przy okazji spotkać i tej sztuki, którą później możecie zobaczyć w samym Ubud. Bilet do tego muzeum kosztuje 95 000 rupii indonezyjskich, czyli w przeliczeniu na złotówki to jakieś 25 zł, bilet normalny dla osoby dorosłej. Tu kwiatuszek i tu jaki kwiatuszek idzie. Jak sobie myślałem i tak sobie wymyśliłem, że to o tobie będzie, Dorys. Pięknie. Też mi się podoba. Bardzo ciekawe muzeum. 4 budynki, zacznijcie od prawej strony, bo tutaj są najstarsze zbiory. Najstarsze, które zobaczyliśmy, pochodzą z 1800 roku, a najnowsze to jest końcówka XX wieku. Ciekawie można zobaczyć, no nie znamy indonezyjskiej sztuki, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś się specjalizuje, to warto wejść, pooglądać i zobaczyć różnice między tymi starszymi pracami, które mają takie przygaszone bardziej kolory. Czasem są black and white, do tych najnowszych prac, które są takie po prostu pełne kolorów, feria barw, no niesamowicie wygląda. Tak uduchowieni, idziemy coś zjeść. Powiem wam, że z rana na ulicach jest naprawdę spoko, nie ma jakiegoś wielkiego ruchu, ale po 12 to jest Armagedon, pełno skuterów, pełno samochodów i trzeba się, krótko mówiąc, tak jak teraz, przeciskać, ale można się przecisnąć jak zawsze. Oni lepiej ogarniają rzeczywistość często niż my, w związku z tym trochę idziemy przed siebie i wierzymy, że oni dają radę na tych skuterach i samochodach. Szanowni Państwo, jeżeli Dorys jest ubrana cała na biało, to się grubsze wyjście szykuje, no. Co oznacza? No grubsze wyjście. No grubsze wyjście. Dokładnie, idziemy do takiego miejsca, które zamawiałaś i mamy polecajkę od Martyny Chomackiej. Zamawiałam już miesiąc temu, bo tam wcale nie jest tak łatwo się dostać. No właśnie, jak się nazywa? Room for Dessert. Mówię, powiedziałem, że mamy polecajkę od Martyny Chomackiej i sprawdzimy, co to za miejsce. Ale też jest jeden odcinek na Netflixie z tego miejsca. Tylko nie pamiętam, jak ta cała seria się nazywa. Film dokumentalny o różnych smakach ze świata. Nie wiem, jak najlepiej nazwać Room for Dessert. Na pewno nie jest to kawiarnia ani restauracja. Bardziej miejsce spotkań poświęconych wybitnej sztuce kulinarnej, do jakiej swoje desery podniósł szef Will Goldfarb. Uważany jest za najlepszego cukiernika na świecie, jednak skromnie dodaje, że raczej jest posiadaczem najlepszego zespołu na świecie i zdecydowanie my się z tym zgadzamy. Chwilę zastanawialiśmy się z Dorys, jak opowiedzieć wam o Room for Dessert, restauracji, którą odwiedziliśmy w Ubud. Może zacznijmy od tego, żeby lepiej zrozumieć to miejsce. Obejrzyjcie sobie na Netflixie serię Chief's Table, sezon 6. W tym sezonie desery i chyba ostatni odcinek jest o Willu, o specu od deserów, który pochodzi z Nowego Jorku, który tam przeżywał wzloty i upadki i który uciekł z Nowego Jorku wspólnie z rodziną, przeniósł się na Bali i założył tę restaurację. Nie da się do tej restauracji wejść tak z ulicy, ponieważ ona jest właściwie ciągle oblegana. My zamawialiśmy stolik miesiąc wcześniej, wiedząc, kiedy będziemy na Bali, kiedy będziemy w Ubud. I naszym zdaniem to są 3 magiczne godziny, które możecie przeżyć w Room for Dessert.
15 dań, 8 drinków, to kosztuje 550 zł, ale jeżeli ktoś kocha kuchnię, kocha smaki i lubi poznawać nowe smaki i mieć niesamowite doznania, to jest to absolutnie miejsce godne polecenia i pieniądze warte wydania. Po wejściu wchodzicie najpierw do ogrodu, oglądacie to, z czego powstają rzeczy, których później próbujecie, no a później dzieje się magia. Gorąca polecajka. Jednym z ciekawych, ładnych miejsc do odwiedzenia w Ubud jest Pałac Królewski. Właściwie to jest taki bogaty dom rodziny królewskiej, w którym, co ciekawe, rodzina królewska często bywa, mieszka tutaj i czasami, jak dowiedzieliśmy się, zdarza się, że oni otwierają drzwi dla turystów, bo to miejsce, w którym się znajdujemy, to jest takie otoczenie tego domu, które można zwiedzać i każdy może sobie tutaj przyjść, ale mówię, czasami oni też otwierają takie swoje drzwi, można rozpoznać, są malowane na złoto, zgodnie z zasadami sztuki balijskiej, wyglądają pięknie, więc jak będziecie tutaj, ten pałac znajduje się w centrum przy głównej ulicy Ubud. Każdy ma jakieś zajawki w podróży, szuka czegoś. Jedną z naszych zajawek jest m.in. przywożenie z podróży obrazków, które nas inspirują i fotografii, takich pięknych, artystycznych fotografii. W Ubud trafiliśmy na takie miejsce, czekamy, bo za chwilę to miejsce będzie otwarte. I widzieliśmy przepiękne, artystyczne foty, głównie portrety, trochę krajobrazów. Lubimy się otaczać po prostu takimi obrazkami, bo one przypominają nam miejsce i zostawiają coś w sercu. Galeria Paula Nacivet w Ubud to zbiór zdjęć francuskiego fotografa wykonanych podczas jego 2,5-letniej podróży dookoła świata, którą zaczął w 1975 roku. Czas na jedzenie i czas, by powiedzieć o tym, że dobrym sposobem na smaczne i niebanalne jedzenie na Bali są warungi, czyli rodzinne knajpki. Tańsze niż restauracje i zwykle serwują dania jak w domu. Dobre, wytrawne. Dobre. Bardzo dobre. Sprawdza się stare przysłowie, że podróże kształcą. Zupełnie nie wiedzieliśmy o tym, że na Bali produkuje się wino. I tu w tym warunku Sum, w którym jemy sobie pierwszego dnia lunchek w Ubud. Trafiliśmy na winko w 100% balijskie. Jest to kupasz muskata, Chenin Blanc, Colombardo i te nuty muskata, które są bardzo takie charakterystyczne. One się przebijają. To jest takie wino wytrawne, półwytrawne. Na butelce nic tego nie było napisane, ale tak mi się wydaje. Bardzo fajne w nosie, bardzo fajne na języku. No naprawdę miłe zaskoczenie, że na Bali jest takie wino pijalne. Super. Właściwie powinienem powiedzieć, co tu jest, bo tu jest taki niebieski ryż. To, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Zaraz się dowiem. Był sartaj, czyli kawałek kurczaka pieczony na łupinach kokosa z sosem takim z orzeszków. Zielona fasolka, tofu,
To też nie wiem, szczerze mówiąc, co jest. I tutaj jest jakiś sos z szalotką. Możemy tę restaurację, ten warung polecić. Bardzo fajny, naprawdę smacznie dają jeść, ładnie jest. I tak jak przeszliśmy przy głównej ulicy w Ubud, znaleźliśmy dużo takich knajpek, które serwują europejskie jedzenie. Taką kuchnię światową. My szukaliśmy jedzenia balijskiego i ktoś nam z naszych obserwatorów na Instagramie polecił to miejsce, tak? No także dzięki wielkie, słuchajcie, miejsce jest do polecenia dalej. Pyszne. Idziemy do kolejnej atrakcji w Ubud, Monkey Forest. Właściwie atrakcja, no takie normalne miejsce naturalne w Ubud. Las, w którym żyją makaki i bądźcie czujni, spotykając się z tymi makakami. Lepiej nie zatrzymywać się, ponieważ one są bardzo nachalne. Dzień wcześniej widzieliśmy, jak para japońskich czy chińskich turystów zatrzymywała się przy nich, próbowała robić im zdjęcia, a te makaki po prostu właziły im na spodnie, na marynarki. Były takie, no nie powiem, że agresywne, ale były nachalne i one po prostu próbowały w ten sposób chyba wymusić jedzenie. Tak mi się wydaje. No ale zobaczyć to miejsce warto. Z bardzo cennych uwag, żeby nie panikować, nie uciekać. Jak się widzi małpy, nie patrzeć małpom w oczy, bo one odczytują to jako agresję. No i nie karmić oczywiście. Nie jest pewnie zbyt zdrowe dla nich. Monkey Forest zamieszkują głównie makaki jawajskie, odkryte pierwszy raz na Sumatrze. Do 2022 roku uważane były za gatunek najmniejszej troski, jednak od tego czasu uważa się je za zagrożone. Dlatego dobrze, że mają spokojne miejsce do życia. To powiem wam, że zaskakujący piękny jest ten Monkey Forest. Można się wyłączyć z tego ruchu ulicznego. Przecież to wystarczy skręcić w bok od centrum, od tych głównych takich uliczek, gdzie jest handel, gdzie są fajne knajpy i nagle odciąć się, być w naturalnym świecie. I te małpy naprawdę żyją w naturze. Widać, że turyści czują respekt, przestrzegają zasad, które są w bardzo wielu miejscach opisane. Widzieliście walki małp. Tam jest inny świat, tam jest taki świat równoległy. Warto na chwilę tak wpaść. Dorota czuła lekki sceptycyzm przed wejściem do tego miejsca, ale już w środku powiedziała, że naprawdę miejsce jest spoko, jest warte zobaczenia. Gorąco polecamy. Gdzie jest dobre światło, nie? Dobrze? Ja myślę, że tam z przodu Wybieraj, prowadź was. Walijski 100 000, czyli to jest około 30 zł za godzinę. Bardzo dobrze było. No właśnie chciałem cię o to zapytać, jak było. Cudownie. Jestem w ogóle chyba taka zaspana, co i rozczochrana. No troszkę. Cudownie. Ja się podłączę i powiem wam, że ja też przysnąłem chyba To chwilę. chyba w ogóle był najlepszy punkt
Na koniec dnia. No i okej. Jutro też. Ja jeszcze powinienem dodać, że tych salonów masażu w Ubud jest naprawdę dużo. Troszkę mi to miasto pod tym względem przypomina Sapę w Wietnamie. Tam też tych salonów było naprawdę od zatrzęsienia. I te masaże są bardzo tanie, naprawdę bardzo tanie, bo ceny na jednej z takich uliczek na Artmarkcie widzieliśmy po 100 000 rupii za godzinę. To jest 30 zł. Takie przeciętne ceny to jest 125 000 rupii, 150, a w takich wypasionych, naprawdę bardzo eleganckich salonach godzina masażu balijskiego kosztuje 450 000 rupii. Jest po godzinie 20 i wystawiły się różne takie straganiki z owocami. My szukamy street foodu, żeby też spróbować jakiegoś sartaja takiego prosto z ulicy. Ale powiem Ci, jak przechodzi się koło tych straganików z owocami i poczujecie taki zapach butwy, zbutwiałej cebuli i czego tam jeszcze, Dorys? Wszystkie, smród wysypiska, to jest durian. Ja się czasami zastanawiam, kurczę, jak ktoś może być smakoszem tego owocu. Ja nie jestem. Kiedyś próbowałem w Bangkoku 2 razy, pierwszy i ostatni. Właśnie po to, żeby znać smak, zapach utrzymuje się niezwykle długo. Kiedy, jak nie teraz, pokazać Wam pokój, w jakim będziemy mieszkali w Ubud, no to lecimy na taki mały room tour. Tutaj mamy taki pokój, przedpokój właściwie. Sypialnia. Stolik, telewizor, z którego oczywiście nie będziemy korzystać. Sztuka. Ładne kwiaty. Wyobraźcie sobie, tutaj jest jeszcze pokój, w którym można postawić walizki i otwarta szafa. Umywalka, kibelek, wanna i prysznic. Także wyjeżdżamy do sypialni. No powiem, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Tutaj spędzimy 2 dni, później pojedziemy na kolejne części Wyspy Bali, na zwiedzanie i na trekkingi. Ubud słynie z tanecznych spektakli Legong i Kecak, które można zobaczyć m.in. w Pałacu Królewskim. Nam jakoś nie było po drodze z tańcami. Poszliśmy więc dalej pogapić się na życie zwykłych mieszkańców Ubud. Widzicie za moimi plecami te 2 flagi. Bardzo przypominają Polskę i to jest coś, co łączy Polskę z Indonezją. Biało-czerwona flaga, tylko różni się miejscem położenia konkretnych barw. W Polsce oczywiście czerwień na dole, biel na górze. W Indonezji odwrotnie, ale w Polsce, jak wiemy, zdarzały się przypały. Ludzie wieszali flagi odwrotnie, no i mieliśmy Indonezję w kraju. Kochani, jedno z polecanych miejsc w Ubud na jedzenie to m.in. Losteria. My tu nie próbowaliśmy jedzenia, ale mieliśmy sporo poleceń tego miejsca. To jest pizzeria. Jeżeli ktoś zatęskni po prostu po indonezyjskim jedzeniu za europejską klasyką, to można tutaj wpaść. Pizza podobno tu jest bardzo dobra. Jeżeli próbowaliście, to zostawcie ewentualnie komentarz, napiszcie, czy tak jest faktycznie, bo my jesteśmy tylko 2 dni w Ubud. Mamy inne plany, więc no nie damy rady więcej zjeść, ale jeżeli ktoś testował, będzie nam bardzo miło, jeżeli napiszecie, czy jest ok.
Czas powoli pożegnać się z Ubud. Byliśmy tutaj 2,5 dnia i tak o pół dnia przedłużyliśmy sobie pobyt w stosunku do tego, co planowaliśmy. Wiecie, plany to jedno, a życie to drugie. Ubud jest naprawdę niezwykłe. Z każdą godziną, gdy chodziliśmy, odkrywaliśmy kolejne uliczki, kolejne miejsca. I to centrum naprawdę nie jest najważniejsze, trzeba się pokręcić. Jedna z ładniejszych ulic to jest Hanuman, tam chyba najwięcej takich fajnych sklepów z piękną, artystyczną i biżuterią, i pracami widzieliśmy, ale warto wyjść dalej, tak jak szliśmy do Room for Dessert i tam po drodze też są niezwykłe, klimatyczne miejsca. Rzadko w którym miejscu czujemy taki niedosyt jak w Ubud i tutaj naprawdę będziemy czuli duży niedosyt. Tydzień w Ubud to chyba byłby idealny okres, w którym warto zostać w tym mieście. No ale cóż, życie toczy się dalej i nie ma co płakać. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, zostawcie lajka, zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i do zobaczenia. Lecimy dalej na Bali albo w kolejne miejsca.